Od 3 lat pokazuję wam Ukrainę z perspektywy motocykla. Kraj piękny, a jednocześnie doświadczony ciężkimi czasami. Ale ciągle wracało do mnie jedno pytanie. Jak wyglądałaby taka podróż, gdybym zabrał tam całą rodzinę? Ja, żona i 3 dzieci. Czy w Ukrainie, blisko naszej granicy, można jeszcze naprawdę odpocząć, odnaleźć spokój w górach, poczuć wakacyjny klimat, choć tuż obok toczy się historia? W tym filmie spróbuję wam to pokazać. Może powstanie z tego cała seria. Zobaczymy. Zabiorę was na nasz własny, tygodniowy wyjazd. Pokażę, ile to kosztuje. To nie będzie film dla bogaczy, ale dla ludzi, których na wakacje na ogół już w Polsce nie stać, a na pewno w jakimś lepszym standardzie. A jeśli chodzi o koszty, macie je teraz wypisane na ekranie. Dla porównania, w Polsce w znacznie skromniejszych warunkach podobną kwotę wydawaliśmy na zaledwie 3 doby w górach. Podobnie wyglądało to również w Czechach. W tym materiale zobaczycie, jak ta suma została rozdysponowana. To 5 pełnych dni spędzonych w Ukrainie, pokazanych w kilku kolejnych częściach filmu. Dowiecie się, które przejścia graniczne wybrać, jakimi drogami jechać, by się nie zniechęcić i jak można tam spędzić czas z dziećmi, co można zobaczyć i odwiedzić. To będzie szczery, surowy i naturalny obraz podróży. Takiej, jaka mogłaby stać się również waszą. Ale do nas fajni chory. Zapłacić już? No. 1,60 m basen jest. Płytki. No, bez koła możesz. Wszystko pytam się, gdzie to niby ten. No to na przykład w świecie z grota Sołma też Też jest w basenie, no. w basenie. Dobrze. Dobra, zobaczę. Czyli dobre. Co za szok. Wiesz jak te sauny są tam dwa rodzaje. Tak, jedziemy w górach. Jesteśmy już na Ukrainie. Samochodem. 5. I hotele to nie ma takich hoteli 5-osobowych. A więc podróż zajęła od granicy około 5 godzin, a na samej granicy staliśmy około 1,5 godziny. A jeśli chodzi o pokoje w hotelach, nie ma 5-osobowych, trzeba było brać same duże apartamenty, więc jeśli jest was mniej jak 5, to będzie dużo taniej. Pierwsze 2 doby spędziliśmy w hotelu Marmaros, położonym w samym centrum Bukowela. Za 5 osób, ze śniadaniem oraz pełnym dostępem do strefy spa, zapłaciliśmy 640 zł za dobę. W trakcie wyjazdu odwiedziliśmy łącznie 4 różne obiekty hotelowe, więc materiału do pokazania na pewno nie zabraknie. Czy to drogo? Biorąc pod uwagę bardzo rozbudowane śniadania, basen, różnego rodzaju sauny oraz grotę solną, moim zdaniem zdecydowanie nie. To około 50% ceny porównywalnego standardu w Karpaczu. Sprawdziłem to osobiście, porównując koszty hoteli o podobnym poziomie w Polsce. Tam jest obok stary. Zobaczcie jaki apartament mamy, no 70 metrów. Wszystko. Łazienki. Wiedziałam, że tu też jest telewizor. No, duży pokój. Tu 3 pokoje mamy. I pani przyniosła te ręczniki właśnie. Bo też mówiliśmy, że nie ma. Klimatyzacja jest w całym, wszędzie osobno. Wentylowana. Go away! Ponieważ dojechaliśmy w godzinach późno popołudniowych, tego dnia ograniczyliśmy się jedynie do spacerów po miasteczku. Dzieciom bardzo się podobało, mnóstwo świateł, kolorowych billboardów i ta atmosfera, w której od razu czuć, że to są wakacje. Dla mnie był to moment, w którym wreszcie opadło całe napięcie. Czy samochód dojedzie? W końcu ma już 16 lat, a przed nami było niemal 1000 kilometrów z północy Polski. Do tego granica i cała reszta niewiadomych. Nigdy nie wiadomo, jak taka podróż się skończy. Ale wszystko przebiegło sprawnie i bez problemów. Teraz matka. Dobry. Якщо вам потрібен рюкзачок, ви можете. Nie będziemy rozumieć, bo my z Polski. Damy radę. Pierwszym miejscem, do którego się udaliśmy, był Park Nauki. Za 5 biletów, bez żadnych ograniczeń czasowych, zapłaciliśmy łącznie około 120 do 130 zł.
Moim zdaniem to bardzo rozsądna cena, porównywalna z kosztem szkolnej lub przedszkolnej wycieczki dla jednego dziecka, a gdzie tu 5 osób i to często zaledwie kilkanaście kilometrów od szkoły, na przykład do fabryki bombek świątecznych albo pierników w Toruniu. Ale fajne. Tak wszystkie te globusy się ustawiają. To trójpoziomowa, interaktywna przestrzeń, w której nauka łączy się z zabawą. Na każdym piętrze czekają stanowiska, przy których można samodzielnie eksperymentować, sprawdzić jak działa grawitacja, dźwięk, światło czy energia. Dzieci nie tylko patrzą, ale dotykają, kręcą, budują i testują wszystko własnymi rękami. Są tu symulatory, proste eksperymenty fizyczne, konstrukcje logiczne i instalacje, które w naturalny sposób pobudzają ciekawość. Co ważne, atrakcje są dostosowane do różnych grup wiekowych, więc zarówno młodsze, jak i starsze dzieci znajdą coś dla siebie. A ja powiem, czekaj. Już. Czekajcie. Głowę. Mocno, jeszcze mocniej, no. Nogi, ta A nogi, jedna, nogi? Nogi nie ma. Nogi. Dawaj, druga nogi. Dotykacie o to, żeby wiedzieć, gdzie przejść. A tu też można było. A możecie? Tata, masz różowe buty. O kurde. Tata, zobacz jakie masz buty różowe. No. To widać, gdzie jest. Tutaj nie ma. Po prawo? O, mocniej pepić, na dół, do góry. Musicie jak trzeba popatrzeć. Zobacz, ona jest dobra. Oczywiście po Bukowelu można poruszać się darmowym autobusem. Kursuje on od rana aż do godziny 22. Co godzinę wyruszają 2 autobusy z przeciwnych krańców miejscowości. Po 2 dniach, spoglądając na zegarek, dokładnie wiesz już o której godzinie podjedzie po ciebie kolejny kurs. Czyli смачні ресторани та затишні кафе. Зупинка «Аквапарк Мавка». Запрошуємо до інноваційного аквапарку з гірками, басейнами та спа-зоною. Також поруч із зупинкою Następnym miejscem, które odwiedziliśmy tego dnia, był Diabelski Młyn, sztuczne jezioro oraz bardzo ładne okolice akwaparku Mawka. Sama Mawka to zresztą światowy ukraiński hit wśród filmów animowanych, dlatego cała ta strefa jest szczególnie atrakcyjna dla dzieci i rodzin. Danką będziemy się opadać na sztucznej plaży. No. Mama. Koło kosztuje około 20 zł. Nie pamiętam, czy to cena za dorosłego, czy dziecko, ale to tak chyba jak u nas. Nie dużo, nie mało. Normalnie. Wszystko jest tu nowe, zadbane i bardzo schludne. Cała infrastruktura sprawia wrażenie dobrze przemyślanej i regularnie utrzymywanej. Nie ma tu poczucia byle jakości ani prowizorki, wręcz przeciwnie. Spacerując po tych miejscach, ani przez moment nie masz wrażenia, że jesteś w jakimś gorszym świecie. To nowoczesny, przyjazny kurort, w którym po prostu czujesz się komfortowo. Zobaczycie? Skąd tu wiedzieć, wiesz, jaka nazwa, to lepiej każdy pokaże. Alkoholem to ty nie. O nie. To inne wybieraj szybko. Śmietanka. Jednym z najbardziej klimatycznych miejsc, jakie odwiedziliśmy w Bukowelu, był etnograficzny park Hucul Land. To przestrzeń poświęcona kulturze Hucułów, górali od pokoleń zamieszkujących Karpaty Wschodnie. Już od pierwszych kroków widać, że nie jest to zwykła atrakcja turystyczna, ale miejsce stworzone po to, by naprawdę poczuć dawny rytm życia w górach. Na terenie parku znajdują się stare, drewniane chaty huculskie, przeniesione lub odtworzone zgodnie z tradycyjnymi technikami budowy. W środku można zobaczyć, jak wyglądały wnętrza, piece, narzędzia i codzienne wyposażenie sprzed kilkudziesięciu, a czasem nawet 100 lat temu.
Wszystko jest autentyczne i bardzo dobrze utrzymane. O, to dobrze, że zrobiłem. Spacerując dalej, przechodzi się przez wiszące mosty linowe nad potokami i wąwozami, co dla dzieci jest już samo w sobie ogromną atrakcją. Po drodze mijamy zagrody ze zwierzętami: kozy, owce, krowy, konie i drób. Dzieci mogą je zobaczyć z bliska, a czasem nawet nakarmić, co sprawia, że to miejsce żyje i nie jest tylko muzeum na świeżym powietrzu. Chcesz pogławkę? Tu ucieknie. Ja też zobaczę. Tutaj tylko, pulko, ty. Tak jak to ładnie. Czekaj, zaraz. Сейчас все буде. Krówka duża, nie? W parku nie brakuje też miejsc do odpoczynku. Są przygotowane ogniska, ławki, dużo zieleni i cienia. Można usiąść, zjeść coś regionalnego w jednej z karczm i po prostu zwolnić tempo. To duży kontrast w porównaniu do nowoczesnej, dynamicznej części Bukowela. No, sami tutaj. Otwieraj, tacie. Tu też sarenka. O, jak ładna. Zaczanka jak tu siedzi. Żeby nie O, psiknęło, patrz. uważajcie. Lacha, gacha czy gocha? Będzie gacha. To chyba, nie wiem. Kocha to będzie. Może być gocha. Hutzulland to miejsce, które bardzo dobrze pokazuje, jak wyglądało życie w Karpatach, zanim pojawiły się hotele, wyciągi i cała współczesna infrastruktura. To spokojny, naturalny fragment górskiej kultury, który warto zobaczyć szczególnie z dziećmi, bo tutaj historia, przyroda i zabawa łączą się w jedną całość. Gdzie wiesz? Króliki są tam nawet. Mają takie do skakania, różne do chowania. Mają fajnie, nie? Działa, Maty? Z takimi nogami. Lalki. 130. Następnie udaliśmy się na teren akwaparku Mawka. Dzieciaki najpierw skorzystały z publicznie dostępnych ślizgawek, które znajdują się tuż przed wejściem do obiektu. Chcieliśmy też podjechać autobusem, ale on jechał na przerwę, więc zostaliśmy tutaj jeszcze na chwilę. Jeśli chodzi o akwapark Mawka w Bukowelu, miejsce, które zachwyca zarówno dzieci, jak i dorosłych. Obiekt jest nowoczesny, bardzo dobrze utrzymany i oferuje szeroką gamę atrakcji wodnych.
Na najmłodszych czekają bezpieczne zjeżdżalnie, brodziki i interaktywne instalacje, a starsi mogą korzystać z większych ślizgawek czy basenów sportowych. Ale nie jest to tania zabawa. Tutaj 5-osobowa rodzina za cały dzień może zostawić nawet 700 zł. Takie kilkugodzinne bilety są tańsze, ale ogólnie jest to taka już gruba atrakcja. Nawet na cały dzień to nie ma się co dziwić. Poza samą wodą, Aquapark Mawka oferuje także strefy relaksu, sauny i miejsca do odpoczynku, dzięki czemu każdy członek rodziny może znaleźć coś dla siebie. Przestrzeń jest dobrze zaplanowana, a dzięki atrakcji znajdującej się przed wejściem dzieci mogą już na początku pobytu pobawić się na mniejszych ślizgawkach. Zjazd do centrum oczywiście znowu autobusem. Ogólnie w samym Bukowelu. Auto można śmiało zostawić pod hotelem, a i pieszo nie trzeba się nachodzić. Wiadomo, dzieci tego nie lubią. I po to są te darmowe autobusy. Przystanki. Зупинка «Вода Клаб». Проводіть час із користю для домов. Наступна зупинка паркінг 1. Idziemy chyba Тут можна взяти велосипед чи самокат. Mówię, że takie dobre to piwko. Chyba będzie jak za darmo. Za darmo nie będzie. Ja się śmieję. Co ty kupiłaś? Za napoje. Pas, piwo kolorowe, piwo takie. Swimming pool, this Here. down and Czyli na dole. upstairs Okay. down. Okay, thank you. And we must go to you for something? Yes, you Yes. have to go here and take Yes. your bracelet, Yes. and then down upstairs and swimming pool. Okay. You can use the chair. Okay, thank you. Thank you very much. Pas. Wsi. I takie piwko lemon. Ty jak jakaś jak w Dubaju. Ty chyba w Dubaju jesteś. I się trzymaj. No i teraz jedno. Przestań. Zaprezentujesz swoje angielski i powiesz, że chcesz bransoletki. No to ty powiesz, że chcesz bransoletki. Czemu ja to mam mówić? A ja czapki nie wziąłem. To wtedy musimy, tak? No. Za daleko. Może tak. Tylko delikatniej. Powoli dziewczyny. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, jak tu jest gorąco. Ja pierdzielę. Taka mnie... O kurde. Ja pierdzielę. O Boże. Ty. Ja pierdzielę. O, wy kapturki sobie założycie tak, żeby was nie zabrało. Czepki Też nawet tak będziemy. było. Czepki były. Właśnie. Czepki były? Kapturz nas. Dubaje. No w lewo jest. W lewo jest trochę osobno. Tutaj zaraz. Na lewo, lewo. Tu.
słuchajcie, to trzeba się położyć. Ktoś masz do mnie? Nie, że ty gdzieś oddycha. Ale właśnie dobrze, żeby dobry no tak, czy ty na zdrowie? Ja tutaj idę. Ty z ojcem do tyłu? Na tych kapciach tu można Tak, w kapciach. A to idę. A wy dwie naraz, albo jedna na mnie, co tak leżała na mnie jedna, jak ktoś chce. Mamy. Ja nawet tego się nie zorientowałem. Daj, Ty, to musiał ktoś to skanować i język zmienił. Gdzie takie niby są takiego wysłane? No dotknij gościa, to jest wszystko. Pytam się, gdzie to niby. No to na przykład... I na tym w tym odcinku żegnamy się z tym obiektem. Jeden pełny dzień mamy już za sobą, a przed nami jeszcze 4 kolejne. W następnym odcinku pokażę inny hotel i zupełnie nowe atrakcje. Nie tylko w samym Bukowelu. To był spokojny wstęp do całego wyjazdu, ale dalej będzie już znacznie ciekawiej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.